dobry. Widzimy się przedświątecznie w Big Book Cafe MDM w naszej nowej, pięknej lokalizacji w warszawskim Śródmieściu. A jeszcze fajniejsze, oprócz tego, że zbliżają się święta, jest to, że w końcu roku mam możliwość porozmawiać z super fajnymi dziewczynami. A ta możliwość wiąże się z cyklem rozmów. Jej historia w 5 pytań. To są rozmowy na temat technologii, na temat życia z nowymi technologiami, na temat pracy w biznesie technologicznym, ale oczywiście także związków technologii, socjologii, społeczeństwa, tematów społecznych i kultury. Moją dzisiejszą gościnią jest Gabriela Kwiatkowska. Cześć. Cześć. Gabriela jest od kilku miesięcy związana z HP Polska, a HP Polska jest partnerem tego cyklu. Gabrielo, jesteś moją absolutnie najmłodszą rozmówczynią w całej serii tych rozmów, z czego się bardzo cieszę. Przedstawicielką pokolenia Z, najbardziej tajemniczego pokolenia w historii ostatnich kilkudziesięciu lat. No i oczywiście pewnie mogłabym przez kilka godzin próbować cię przepytywać i przygwożdżać i próbować od ciebie czerpać wiedzę na temat nowych technologii. Zakładam, ale być może błędnie, że jesteś osobą dość uprzywilejowaną w tym środowisku technologicznym, no bo pewnie urodziłaś się ze smartfonem w dłoni. Może nie ze smartfonem, ale tak, pierwszym telefonem był smartfon, ale na pewno jakby komputer od zawsze był w domu i no jakby od małego umiałam oczywiście z niego korzystać, często o wiele lepiej niż rodzice. Ale pamiętasz takie momenty, że jako kilkulatka faktycznie rozpracowujesz jakieś rzeczy w komputerze, tak? Tak, no bo jakby czasami taty nie byłaby zapytać, zostawałam sama z mamą, a mama jakby nie umiała, więc trzeba było sobie poradzić i umieć dostać to, co się chciało od tego komputera. A czy obserwując twoich kolegów, czasem, czy często pewnie starszych w twojej firmie, widzisz, obserwujesz, że macie różny stosunek do tego, jak korzystać z nowych technologii? Myślę, że nie do końca może to, ale widzę jakby różnicę w tym, że moje pokolenie jest bardziej przyzwyczajone do korzystania z tego, co na przykład daje sztuczna inteligencja. My jesteśmy o wiele bardziej chętni wejść do tego czata GPT i jakby rzeczywiście zapytać się go, zamiast samemu myśleć i kombinować. Więc to jest takie ułatwienie i jakby daje bardzo dużo plusów, ale też tak trochę jednak rozleniwia. Są plusy i minusy. Powiedz coś więcej na ten temat. Dlaczego uważasz, że to rozleniwia? Na przykład wiem, jak ja sama aktualnie robię prezentację i dość często jakby mimo tego, że sama myślę, kombinuję i jakby mam rozkład tej prezentacji w głowie, to i tak lubię wejść, zapytać się czata najczęściej, jak on by to zrobił. I korzystam jednak często z tych idei, pomysłów. Bo są to czasami pomysły po prostu, na które ja bym nie wpadła, po prostu nie wpadłabym. A są dobre i warto z nich skorzystać. Ciekawe. Widzisz, spodziewałam się, że powiesz mi dzisiaj coś, co mi nie przychodziło nigdy do głowy. Może to by było rozwiązanie różnych moich dylematów i problemów, żeby po prostu zamiast zamęczać kolegów w pracy różnymi pytaniami albo mojego partnera, to po prostu wchodzę sobie gdzie trzeba i pytam sztuczną inteligencję i mam... Tak, no jest to jedno z rozwiązań. Powiedz, czy czujesz na co dzień w pracy, bo o tym rozmawiamy, że reprezentujesz już inne pokolenie, że masz inny stosunek nie tylko do nowych technologii, ale też do mediów, do, nie wiem, aplikacji, do mediów społecznościowych i tak dalej? Stosunek do pracy wydaje mi się, że moje pokolenie większą wagę przywiązuje do work-life balance. Rzeczywiście nieotwieranie tego laptopa w ciągu weekendu jest czymś ważnym i nikt o tym nie myśli, aby w ogóle go otworzyć, odpisać na maile. No nie. Mediów nie jestem pewna. Może po prostu jakby szukamy informacji w innych miejscach.
No bo już jednak do takich mediów jesteśmy przyzwyczajeni. No, w gazetach nie szukam informacji, prędzej w internecie. Ale zdarza ci się w ogóle brać do ręki gazetę? Chyba nie. Bo już od dawna nie miałam gazety w ręku. Okej, no czyli różnice są. Co dalej? Jakie było jeszcze? No, na przykład media społecznościowe. Na pewno. Taki mit, że korzystacie bardzo dużo z mediów społecznościowych. Tak jest? Tak. Nawet ostatnio podczas jednego z warsztatów zdałam sobie z tego sprawę, że szukając fryzjera, nie szukałam fryzjera w Google, szukałam fryzjera na TikToku. Jak się szuka fryzjera na TikToku? Nawet nie wiem, bo jakby... Sam się znalazł? Tak, znalazł się, no ale rzeczywiście nawet nie pomyślałam o tym, aby szukać go w Google. Kurczę, jak skończymy tę rozmowę, to chyba cię poproszę, żebyś co jakiś czas dawała mi korepetycje z mediów społecznościowych, bo okazuje się, że jestem niezłym dinozaurem. No dobrze, czyli można na przykład szukać fryzjera w mediach społecznościowych. To, że na Facebooku to jasne, to, że na Instagramie to też jasne, ale na TikToku nie wiedziałam. Słuchaj, jak zaczęła się twoja w ogóle przygoda z nowymi technologiami w życiu zawodowym? Ty z tego, co pamiętam, ukończyłaś zarządzanie. International Business Management. Masz świetne wykształcenie, ale jednak pomyślałaś, żeby połączyć swoją wiedzę i doświadczenie szkolne, studenckie związane z zarządzaniem z nowymi technologiami. W sensie samo zarządzanie miało bardzo dużo elementów nowych technologii. Na pewno uczyłam się o sztucznej inteligencji, o blockchain czy o big data. Bo to również są jakby elementy bardzo związane z dzisiejszym biznesem. Moja pierwsza praca była w software development, więc również takie bardzo technologiczne. W niej trochę brakowało mi tej namacalności rzeczy. Jednak niektóre aspekty software'u trzeba sobie wyobrazić, bo nie mają żadnego frontendu, jest tylko backend, który no jakby dla osoby nietechnicznej jest trudny do zrozumienia czasami. Więc jakby później przeszłam do HP, gdzie te rzeczy rzeczywiście są namacalne i te technologie są często o wiele bardziej interesujące niż software. A lubisz pracować z ludźmi? Czy wolisz sama ze swoimi przyjaciółmi ze świata sztucznej inteligencji? Nie, z ludźmi o wiele bardziej. Jakby nie wiadomo jakiej aplikacji byś się zapytała, nigdy nie podać tak dobrej odpowiedzi jak inny człowiek. A czy ty dużo czasu poświęcasz na takie właśnie życie wirtualne? Zastanawiam się, czy w ogóle nawet umiesz to porównać do tego, jak dużo czy mało czasu spędzają inni. Czy masz taką świadomość, że to jest jakoś więcej? Mam tutaj na myśli właśnie, nie wiem, no w ogóle bycie w sieci, tak? Korzystanie z aplikacji i tak dalej. A myślę, że dużo czasu spędzam rzeczywiście w mediach społecznościowych. Jedynie różnica, którą mogę widzieć z poprzednim pokoleniem, to taka, że jakby aż nie mam takiej ochoty pokazywania swojego życia w mediach społecznościowych. Jakby staram się jednak zachować tą tajemnicę, gdzie jestem i co robię, niż podawać wszystkie informacje na talerzu, co również jest, jakby uważam, że bardzo ważnym aspektem bycia bezpiecznym w internecie, gdzie rzeczywiście już moje pokolenie było w miarę o tym edukowane, żeby jednak zostać w jakiś sposób anonimowy, starać się nie podawać po prostu tych informacji wrażliwych. Co jest bardzo trudne, bo właściwie wszędzie te dane krążą, ale to jest też na pewno ciekawe. Czyli niekoniecznie przeglądając nie wiem, twojego TikToka czy Instagrama dowiemy się wszystkiego na temat tego, co robisz. No to powiedz jeszcze w takim razie mi na koniec, co biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, o których powiedziałaś, przynosi ci w pracy największą satysfakcję? Myślę, że bliskość właśnie z nową technologią i możliwość jakby oglądania jej z tak bliska, poznawania jej, kreowania. Kreowania, racja. Więc tak, powiedziałabym, że nowa technologia i możliwość jakby bycia z ludźmi. Czyli czujesz, że jesteś w tej chwili w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Oj, bardzo. No to życzę ci, żeby to się nie zmieniało przez najbliższe lata. Bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę.
Moją gościnią była Gabriela Kwiatkowska, najmłodsza przedstawicielka w tej chwili naszych rozmów dotyczących nowych technologii, których partnerem jest HP Polska. Dziękuję. Dziękuję również.